Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł do nas? Czy to zawsze musisz być między nami? Tak, zawsze. Zawsze muszę być między nami, nie? Roboczko. Już głowa swędzi. Witajcie kochani, witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, a w Szanowni. zasadzie to u nas jest dobry wieczór, u nas jest która godzina? Chyba lepiej się nie przyznajemy, która jest godzina. Jest bardzo późno, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj to nagramy, bo w tym tygodniu jest... może nie to, że nie mamy pomysłu na vloga wtorkowego, tylko po prostu nie będzie czasu go nagrać. Mamy bardzo zajęty tydzień i będzie dużo różnych rzeczy do załatwienia, dużo różnych prac. A w ogóle powiem szczerze, że wczoraj mi się przydarzyło coś takiego, co mi... no będę musiała po prostu do dentysty iść, bo złamałam zęba. I to tak jak powiedziała mi moja mama, że zęba się łamie na czymś miękkim. I że to przeważnie tak jest. I tak było rzeczywiście, że złamałam ostatniego zęba i bardzo mi przeszkadza ten kawałek, który odstaje. Nie mam pojęcia, jak to się w ogóle stało. I muszę iść do dentysty. Pewnie będę znieczulona, pewnie będę miała pół twarzy, wiecie, takiej nieruchomej. Nie wiem, potem może nie będę mogła nagrać zestawienia. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Różnie to bywa, wiecie, nie? Tak, jakieś fatum nad nami zawisło. Trzeba chyba, jak tu jedna z widzek mówiła, trzeba okopcić całe mieszkanie liściem laurowym, żeby odgonić złe moce. Nie no, zęby, takie rzeczy się zdarzają. Bo to u nas się stało. Ja mam problemy z pracą. Mojej mamie wczoraj trzasnęła pralka. A mojej mamy zmywarka. A Kasi mamie zmywarka. Wszystko naraz. Tfu, odpukaj, bo u nas się jeszcze nic nie zepsuło. Tak. Na szczęście. A powiem szczerze, że mamy dużo rzeczy, które mamy długie lata i odpukać naprawdę super działają, w sensie takie, wiecie, typu zmywarka, lodówka i tak dalej. Lodówkę to w ogóle mamy starą, ale bardzo dobra jest. Nie wiem, no, nic się nie, u nas się nic nie zepsuje najlepiej, nie? W każdym razie, jeśli chodzi o pracę, to chcesz coś powiedzieć o tej pracy? Ja mówiłam w którymś ostatnim odcinku, że szykują się zmiany i to właśnie chodziło o te zmiany. Z moją pracą jest tak, że teoretycznie straciłem pracę. Nasza firma straciła kontrakty z inną firmą i to poskutkowało tym, że wszyscy dostali wypowiedzenia. I od lipca będę aktywnie szukać innej pracy. Znaczy już się zgłosił Wojtek do Arbeitsamtu, czyli do tutejszego Urzędu Pracy, bo taki jest wymóg, tak trzeba zrobić, ale oczywiście na własną rękę też będziemy szukać, no bo bez pracy ani rusz, nie? Wiecie. Na YouTubie się nie zarabia totalne jakieś wielkie pieniądze, niestety ani Wojtek, ani ja nie jesteśmy na ten moment w stanie się utrzymać z YouTube'a. Jakby ktoś pytał, to tak właśnie jest. Dobra, zacznijmy może od tego Q&A, bo na razie gadamy. Minęło 5 minut, a myśmy jeszcze pytań zaczęli czytać. Także dzisiaj Q&A i pierwsze pytanie brzmi: ile mamy lat i jakie mamy znaki zodiaku? To już ile mamy lat, znaczy ja mam lat, to pewnie niektórzy wiedzą, bo w zeszłym roku świętowałam dość mocną rocznicę i mówiłam, ile mam lat, nie? W każdym razie... Ja mam 54 lata, nieskończone, bo skończone dopiero będzie pod koniec roku i jestem strzelcem. A ja mam 51 w tym roku, też nie teraz, tylko dopiero w sierpniu i jestem lew. I czytałam nieraz w tych takich różnych zodiakach, w sensie, jak to się mówi, czyta się w czym? W horoskopie? W horoskopie, że strzelec i lew to jest najlepsze jakby połączenie? No strzelec poluje na lwy, nie? No jakoś nie zabiłeś mnie jeszcze. W każdym razie u nas na to bardzo pasuje, także dobra. Następne pytanie, jaki następny urlop?
No jeżeli chodzi o urlop, to wiadomo, jeżeli Wojtek musi znaleźć pracę nową, więc zaplanować jakby na razie się nic nie da. No. No. Także tutaj w koło komina, jak będziemy chcieli gdzieś na chwilę wyjechać, to... Nasz urlop to będzie wokół komina i wyjazdy do Polski. Do domku. Ale to też jest zależne od tego, czy nie znajdziesz nowej, bo jak znajdziesz nową, to do Polski nie pojedziesz. No. Bo tu któraś pani też zapytała, kiedy będą vlogi z Polski. No nie wiemy, kiedy będą vlogi z Polski, właśnie dlatego, że no, porobiło się i... Prawdopodobnie w lipcu. Ale to tylko prawdopodobnie. Następne pytanie jest, co jest największym plusem życia w Niemczech? Ja bym powiedziała tak, że jak dla mnie oczywiście, bo każdy może mieć inne zdanie, natomiast jak dla mnie największym plusem życia w Niemczech jest tolerancja i to, że jest tak, że każdy może się ubrać co chce, każdy może wyjść z jaką fryzurą chce, każdy może się pomalować jak chce. Być może dla jednego będzie to ok, dla drugiego nie, w sensie ja to akurat uważam ok, że nikt na nikogo nie patrzy z góry, nikt nikogo nie ocenia i to jest fajne, bo człowiek się czuje taki, no po prostu swobodnie się czuje i to jest fajne, myślę, w Niemczech. A ty masz coś takiego, co najbardziej lubisz w Niemczech? Co jest największym plusem życia w Niemczech? I ja bym dodała jeszcze to, bo tu jedna pani też napisała, jak długo jesteśmy w Niemczech i ja jestem 2001 wyjechaliśmy i teraz mam 2006, to 25 lat w tym roku. Wojtek jest krócej. 10. No. Natomiast bo tak trochę skaczę z tych pytań, bo one się między sobą jakby przyplatają bardzo, nie? Pani też zapytała inna, jak to było? Czekaj, bo to było dopiero co. Kasiu, zawsze mówisz dzieci Wojtka, domyślam się, że to są dzieci z pierwszego małżeństwa, a czy wy macie wspólne dzieci? No nie, wspólnych dzieci nie mamy i nie chcieliśmy mieć też wspólnych dzieci, bo byliśmy już w takim wieku, że... Oprócz Mai. Tak, Maja jest naszym dzieciątkiem. Wspólnym. Tak, Wojtek ma 2 dzieci w Polsce, są dorosłe, ja tu mam syna, który mieszka z nami, też jest dorosły, więc chyba dzieci nam wystarczy. No nie taki dorosły, bo studiuje jeszcze. No ale ma już 26 lat, więc jest dorosły, no jakby nie było. No, więc nie jest to żadna tajemnica, tak? Mamy 3 dzieci wspólnych, dorosłych, więc tak to wygląda. Co tu jeszcze było? Aha, ty miałeś odpowiedzieć na pytanie... Co jest największym plusem życia w Niemczech? Nie będę na to pytanie odpowiadał. Nie masz czegoś takiego? Nie mam czegoś takiego. A nie chcę się nakręcać i nie chcę, żeby mi YouTube zablokował ten film. No ja myślę, że bardzo dużo jest. W tamtych czasach, jak ja wyjechałam, to różnica między życiem w Polsce a życiem w Niemczech była kolosalna. Nagle było mnie stać na wszystko, dosłownie, prawie. Więc no ja też mam pewnie troszeczkę inne zdanie niż Wojtek, bo Wojtek jest tu dużo krócej, nie? Więc ta różnica wtedy, jak Wojtek wyjechał z Polski i zaczął mieszkać tu, to już nie była taka dużo jak w moich czasach, jak ja wyjechałam, nie? Więc może to tak wyglądać. Następne pytanie. Czy zmieniliście zdanie i może chcecie się wyprowadzić wcześniej do Polski? Nie. To znaczy nie zmieniliśmy zdania. Dalej utrzymujemy tak, że ten dom, który kupiliśmy, będziemy sobie powoli remontować, aż przyjdzie czas na ten moment, gdzie dostaniemy emerytury. Albo może wygramy w lotto albo coś. Trzeba na pewno do niego grać. No może jakąś piąteczkę albo coś i na spokojnie się dopiero w ten czas wyprowadzimy do Polski. Fajnie by było, gdyby można było częściej jeździć, żeby po prostu nasze prace pozwalały na to, żebyśmy na przykład mogli raz na 2 miesiące jechać, chociaż na tydzień. Wtedy i łatwiej by było filmy wstawiać stamtąd i łatwiej by było, szybciej by było można remontować, nie? A jak będzie? Trudno powiedzieć. No. Kolejne pytanie. Ile płacicie podatku za dom w Polsce? 100 euro. 440 zł. Za rok. Za rok. Za rok. Więc myślę, że niedużo.
Kolejne pytanie to jest takie, ile kosztuje wynajem mieszkania w Niemczech? No, to zależy gdzie. To zależy jaki metraż, to zależy jakie miasto, czy małe, czy większe. Co w tym mieszkaniu jest? Od dużo rzeczy zależy, ile kosztuje mieszkanie. Także duże miasto to nawet myślę, że znaczy pokoje 800 euro wzwyż. Takie na przykład Monachium podobno ma największe czynsze w Niemczech i tam takie trzypokojowe mieszkanie to minimum 1500 euro, także No to samo jest Kolonia albo Bonn. nie Też wiem. słyszałem Nie wiem. właśnie, W że, każdym razie czynsze bardzo że to są drogie wzrosły. miasta. nie? Od pandemii bardzo wzrosły, od wojny z Ukrainą, na Ukrainie znaczy też bardzo wzrosły czynsze. W związku z tym tak do końca nie jesteśmy, że tak powiem, no nie znamy tych, tak wiecie, ze słyszenia coś tam, nie? Ale no tak, od 800 euro za 3 pokoje to na pewno, jak nie więcej. Kolejne pytanie. Gdzie następny wyjazd? No to już się mówili, że to nie wiadomo nic na razie. Czy czasami zdarza Wam się spotkać Waszych widzów? Wojtek chyba jeszcze nie. W Polsce raz. A w Polsce raz Nasi- rzeczywiście. Nasi no. pod sklepem Pod Dino. Dino. Tak. Nie wiem, czy pozdrawialiśmy. Jak nie, to teraz pozdrawiamy Mhm. naszych widzów. A tak tutaj w Niemczech ja nie. A ty? Ja spotykam, zdarza mi się spotykać tu w moim mieście. Czasami ktoś po prostu się odważy i podejdzie. Ja zawsze mówię, że spokojnie podchodźcie, bo ja tak samo się krępuję, jak podejdzie ta osoba, no bo jak inaczej. Ostatnio spotkałam panią Wiesię, pozdrawiam serdecznie, więc no, zdarza się, ale stosunkowo rzadko, bo jednak jesteśmy, że tak powiem, Polacy są po całym świecie rozsypani, a nasz kanał jeden i drugi w sumie nie jest taki wielki, więc zgubiłam się. Dobra, czytamy następne, zamieszałam się na men. Czytam następne pytanie. No właśnie, następne pytanie jest, czy dużo Polaków mieszka koło Was, nie? W sensie pewnie w naszym rejonie, nie? A my mieszkamy, W NRW. no. Od groma i trochę. Tak, bardzo dużo Polaków. Zresztą chyba w NRW mieszka najwięcej Polaków w Niemczech, więc jest ich dużo. I kolejne pytanie. Mamy, ile minut minęło? Prawie 15. Czego nie pokazujemy na YouTube? Czego nie pokazujemy na YouTube? No czego nie pokazujemy? Prywatności takiej, wiecie, No takiej nie? twardej prywatności. No bo to są nasze sprawy domowe. Rodziny nie pokazujemy. rodzinne Dzieci nie pokazujemy, tych, pokazuje. które nie chcą. Moja mama chce się pokazywać, mama Wojtka też się chce pokazywać, no to pokazujemy, ale oczywiście zawsze pytamy te nasze osoby w rodzinie, czy w ogóle chcą, a jak nie chcą, to absolutnie nikogo nie zmuszamy, bo to tak nie powinno być. To powinno być tak, że po prostu kto chce, nie? No. No i nie pokazujemy też, gdzie mieszkamy, bo chcemy trochę prywatności zachować. No i kolejne pytanie, czy ten rok jest dla Was inny niż zwykle i co na ten rok zaplanowaliście? No co, tak już powiedział Wojtek, że taki jakiś, nie wiem, pokręcony ten rok jest. Ale to dopiero pierwsza połowa roku. Zobaczymy, czy... Czy to jest przestępny rok? A ja wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy druga połowa nas dobije, czy druga połowa nas wzmocni. Nie, no tak nie mów. Będzie wszystko okej, wszystko się... Ja zawsze mówię, że zmiany są potrzebne i po prostu wyjdzie na dobre, zobaczysz. Będzie dobrze. No, czekajcie, bo tutaj jeszcze na dole coś jest. Macie bardzo dużo pięknych antyków, staroci. Rozumiem, że większość trafi do nowego, starego domu w Polsce, ale gdzie Wy je będziecie trzymać w międzyczasie? I mi się wydaje, że... W takim mieszkaniu, no wszystko trzymamy tutaj. Nie Tak. wywozimy nic do Polski, bo to nie ma sensu na razie. Wszystko trzymamy tutaj, a tutaj po prostu staliśmy się mistrzami zagospodarowywania Miejsca. pustych przestrzeni.
To też, po pierwsze, po drugie, to mieszkanie wcale nie jest małe, ma 2 łazienki, ma wielką, ogromną kuchnię, ma duży przedpokój, duży pokój, chociaż ten duży pokój jest taki troszeczkę nieustawny, dlatego że jest w literze L, natomiast... No to jest mieszkanie 90 parę metrów. To. Tak, jest duże mieszkanie, także może się wydawać, że na filmach pewnie tego nie widać, że jest to duże mieszkanie, natomiast ja też kupuję tylko to, co może tutaj zostać, co może tutaj z nami być, nie? Więc nie kupujemy nic ponadto. Jest tu nowa... Nie magazynujemy rzeczy niepotrzebnych. Tak, poza tym w międzyczasie też jak coś kupię, w międzyczasie, słuchajcie, kupuję mniej więcej od paru lat różne rzeczy, które będą mi ewentualnie tu potrzebne, bądź w Polsce. No w Polsce krócej, bo dom nie mamy tak długo. Natomiast te rzeczy... nie wszystkie rzeczy dotrwają do tego momentu, jak będziemy w Polsce już meblować, dlatego że rzeczy, wiecie, rzeczy się czasem znudzą, czasem się stwierdzi, że no jednak może nie był do końca dobry wybór z tą rzeczą, którą się kupi. Czasem po prostu się ta rzecz wymienia i sprzeda się, kupi się coś innego, więc nie trzyma się cały czas tych rzeczy w domu, o których się kupiło od samego początku do samego końca. One jakieś takie, wiecie, płynne są, czasem po prostu się je wymienia. Jedyne co kupiliśmy w zasadzie z większych rzeczy to witryna i ona zostanie i tutaj ta witryna po prawej stronie, która jest z Ikei, ona będzie wymieniona na taką, która będzie pasować tu i kiedyś w Polsce. Tak, żebyśmy wiecie, wysokością i szerokością, żeby ona tam ewentualnie pasowała. Poza tym, jeżeli ta witryna postoi tutaj u mnie 10 lat, czy tam 15 do naszej emerytury, to też może być tak, że mi się znudzi i może sprzedamy ją tu i kupimy w Polsce inną. Też tak może być. Musisz przemyśleć sprawę tych 2 komód i szafek nocnych w piwnicy, bo ja nie mogę tam swoich puszek ze smarami trzymać. Czy chcesz czado polskie mieć, czy nie? Pakuj ten smar do tych szuflad. O, nie? Nie mamy w piwnicy jeszcze trochę miejsca, a tutaj są duże piwnice, więc jak mieszkaliśmy na 4. piętrze, to mieliśmy w ogóle taki wielki strych. Tam to w ogóle by było fajnie, tylko tam windy nie było, nie? A tu jest parter, więc jest wygodnie, nie? No nic, to są chyba wszystkie pytania. Tak mi się wydaje. Maja nam oczywiście tutaj dotrzymywała, że tak powiem, towarzystwa. Ona już jest zmęczona. Ta pora to już jest Tak, pora jest na nią do spania. Myszaczek. Ona też już ma już 8 lat i ona już też widzę, że jest taka, nie jest już taka żywa. Taka żywa jak kiedyś była, nie? No już taka troszeczkę jest więcej statyczna. śpi. No, więcej śpi. Wszystko? Jeść chce więcej. Jeść co więcej? Tak. No, czy ja wiem, czy jest co więcej. Ale patrzy się w oczy, żeby jej dać, chociaż ogórka. Ogórki bardzo lubi, paprykę lubi. Co ona tam jeszcze je? Paprykę, ogórki i kalarepę bardzo. Bardzo kalarepę też lubi, no. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że chyba na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. A masz coś o domku? W sensie, czy nie? W sensie co? No nie wiem, jakieś pytanie o domku albo nie? Nie, to te pytania tutaj się dość często powtarzały, jak długo mieszkamy w Niemczech, albo... Nie wiem, już teraz nie będę czytać ich od początku, bo to jest bez sensu, nie? A pewnie za jakiś czas zrobimy znowu jakiś tego typu film i pewnie się jakieś pytania nowe trafią. No, tak jak mówię, ten rok jest taki trochę pokręcony, no ale samo życie, nie? Wiecie, można sobie planować. My też sobie możemy planować, że na starość czy nam na emeryturę wyprowadzimy się do Polski, a życie może zupełnie to inaczej poukładać i kto wie, jak będzie naprawdę. Nie będziemy spędzać w Tajlandii. Albo w Hiszpanii. Albo w Hiszpanii. Bo tam ciepło. A w Polsce zimno w zimie. Plany są planami, a życie pokaże, co dalej. Tak. Także na spokojnie. Będzie co będzie, nie? Tak. Bez spiny, na spokojnie, wszystko bez stresu. My Wam życzymy miłego wieczoru albo miłego dnia, zależy kiedy oglądacie. Miłego tygodnia nadchodzącego. Tak. Bo dzisiaj wtorek będzie.
Tak? Albo co? Ten film będzie we wtorek. Życzymy Wam miłego tygodnia. Łapka w górę, jak się podobało i oczywiście subskrypcja, bo ja to zawsze powtarzam, że niestety YouTube, jak się nie subskrybuje, to YouTube te zasięgi gdzieś tnie totalnie i wszystko spada z góry na dół. Nie tylko subskrypcje. Zabierają zasięgi za przewijanie. Zabierają zasięgi za... A jak coś się złego powie, ale to ja w sumie nie wiem, bo No, czasem jakieś za niektóre coś, słowa niewygodne. No, to dużo jest takich, że czasem nie trzeba wiadomo teraz za co, a nagle po prostu jest gdzieś tam wszystko na dół leci. ucinają I tak nie zasięgi. do końca wiadomo za co, nie? Ale tak jak mówię, łapka w górę i subskrypcja i będzie dobrze, nie? Zostawcie coś po sobie. Tak. Uśmieszek, serduszko dla Mai albo coś takiego. Na razie. Pa! Aha.